Witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam na kolejne działania z użyciem szynkowarów. Co ja mam tutaj? Ligawa, piękne, bardzo piękne mięsko wołowe i można powiedzieć, że trochę szkoda ją użyć do tego, do czego ja to użyję, ale to jest odpad. Ja miałem całą ligawę, z reszty coś zrobiłem, a tą chcę wykorzystać, więc przy okazji zrobię sobie dwie nowe wędlinki i zobaczę, jak to będzie pasowało. Co ja z nią zrobię? Pokroję ją w kostkę, taką pomiędzy pół a centymetr mniej więcej. Jakoś szczególnie tego mierzył nie będę. Jak to pokroję w taką kostkę, umieszczę to, podzielę to na połowę, to jest pół kilo tego tutaj. I do jednej części dodam sól i paprykę ostrą w postaci takiej naprawdę kopiastej łyżeczki. Chodzi o to, żeby te wtrącenia, te centymetrowe kostki były bardzo mocno paprykowe. I w drugim przypadku to samo, czyli sól i czosnek. I dokładnie o to samo chodzi, żeby te wtrącenia, które będą w masie mięsnej, były bardzo mocno czosnkowe. W obu przypadkach dałem tutaj sól peklującą, niewielką ilość też po to, żeby maksymalnie podkręcić kontrast kolorowy, bo wołowinka jest trochę ciemniejszym mięsem i chciałbym, żeby ten kontrast pomiędzy wołowiną a drugim jaśniejszym, czyli schabem, był wyraźniejszy i żeby w trakcie obróbki termicznej za dużo tutaj koloru wołowina nie straciła. Ale jak będzie, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest 1,7 kg schabu. I jest to schab, jak to się mówi, z przyległościami. Jest na nim też dość sporo tłuszczyku. Ja to w całości zmielę na drobnych oczkach i po zmieleniu przyprawię to. Tu mam 28 g soli pół na pół zwykła i peklująca i dwie kopiaste łyżeczki pieprzu czarnego. Całość jest przewidziana na dwa szynkowary. Dwa szynkowary oznaczone fabrycznie jako 1,5 kg, czyli wiadomo, że do nich więcej niż 1,1 albo i 1,2 kg nie wejdzie. Wbrew nazwie, bo nazwa mówi co innego, a realne osiągi tych szynkowarów jest co innego. Ale 1,1 do 1,2 kg powinno spokojnie wejść maksymalnie do jednego szynkowara, więc to mi się powinno w całości zmieścić, a jak nie, no to coś tam sobie z resztą zrobię. Na pewno się nie zmarnuje. Tak jak mówiłem, kroję w kostkę, przyprawiam. Dwoma rodzajami przypraw w dwóch osobnych pojemnikach. Mielę na drobnych oczkach, przyprawiam w całości, dzielę na dwie części. Do jednej części dodam jedną wołowinkę przyprawioną w jeden sposób, do drugiej części dodam drugą wołowinkę przyprawioną w inny sposób, czyli czosnek, papryka. Załaduję to do szynkowarów i zostawię na parę godzin, żeby to się razem tam zebrało, ale jeszcze dzisiaj, bo już ciemno za oknami, ale to zima, więc zmrok zapada szybko. Jeszcze dzisiaj w późnych godzinach wieczornych będę to parzył. I prawdopodobnie oprócz tych dwóch szynkowarów coś tam jeszcze dołożę, bo jak już będę ustawiał warnik, żeby szynkowary parzyć, no to przynajmniej ze 3 sztuki w środku, myślę, będą. Działam. Wystarczy gadania. Jedną porcję wołowiny przyprawiam z solą i czosnkiem, a drugą solą i ostrą papryką. Schab w całości mielę drobno, a następnie przyprawiam solą i pieprzem.
Kolejny krok, napełnienie szynkowarów. Warstwa mielonego, a na nią rozsypuję kostki wołowiny. I czynności powtarzam. Z drugim szynkowarem postępuję podobnie. Parę godzin później czas na obróbkę termiczną. Gorąca woda o temperaturze około 80 stopni, czas 2 godziny. Lub do osiągnięcia w szynkowarze temperatury 70 stopni. Koniec parzenia. Wyjmuję i otwieram szynkowary w celu wyjęcia sprężyny. Studzę w powietrzu około 20-30 minut, a następnie w zimnej wodzie i na koniec w lodówce. Następnego dnia wędlina jest gotowa do jedzenia. Pachnie bardzo fajnie. Pytanie jest tylko, czy... Tak, czosnek jest. Bo to jest ta wersja czosnkowa. Smakuje. I nie zostało nic zatracone. Jest czosnkowe, jest wyczuwalny, charakterystyczny przecież smak wołowiny. Nie został tu zgubiony. Nie został czosnkiem przysłonięty. W drugim przypadku będzie tak samo, tylko że smak będzie bardziej pikantny. No i ta bardzo ładna, estetyczna strukturka w środku. Można tego dać więcej, można tego dać mniej. Jak widać, ładnie się skleja, mięsko ładnie otacza. Jest to wszystko spójne. Dzięki właśnie szynkowarowi, dzięki sprężynie, która to dociska, czyli jest mielonka, powiedzmy z odpadem, no bo trudno ligawę nazwać odpadem, no ale było to mięsko, które pozostało mi z czegoś innego i mogłem to wykorzystać w taki oto zacny sposób, żeby zrobić sobie pyszną wędlinę domową. Po raz kolejny powtarzam, jeżeli chodzi o szynkowary, to tylko wyobraźnia nas ogranicza. Możemy kombinować z kolorami, ze smakami, ze strukturą, jak nam się chce. Zachęcam. Jeżeli znacie szynkowar, to wiecie, o czym mówię. Jeżeli nie znacie, to polecam, zapoznajcie się, bo to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie i można robić wędliny domowe, nawet nie mając wędzarni, ani żadnego dodatkowego sprzętu, bo to jest tylko wędlina parzona, lżejsza, zdrowsza, smaczna i naprawdę może być różnorodna, a różnorodność jest bardzo ważna. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy robicie wędliny z szynkowara i jakie są Wasze ulubione. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Smacznego Wam życzę. Hej, cześć! Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki
wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.